No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku postaramy się Wam pokazać, co może być potrzebne w momencie, kiedy podróżujecie zimą samochodem elektrycznym, także oglądajcie. Większość z tych rzeczy w rzeczywistości rzadko się przydaje, natomiast nie mieć ich to też jest problem i wielokrotnie o tym się przekonaliśmy. Także ja tutaj zrobiłem takie kompendium, nazwijmy to w ten sposób, tych rzeczy, które ze sobą zazwyczaj wozimy. Fajnie mieć ze sobą taki odkurzacz w momencie, kiedy podróżuje się, a w szczególności z dziećmi. I myślę, że Patrycja później Wam zrobi przebitki, przynajmniej niezbyt kompromitujące, żeby pokazać, jak to wygląda w środku po ilu? 4-dniowej podróży, tak? Patrycja, dobrze pamiętam? 4-dniowej podróży. A im dłuższa podróż, tym gorzej. Także ten odkurzacz test jest na naszym kanale, także odsyłam Was do tego testu tam na dole. Mamy ze sobą zawsze też mobilny materac. Ja przypominam, że ten materac występuje w dwóch wersjach, czyli w wersji takiej właśnie podróżnej, awaryjnej. To jest awaryjny materac, też macie test, znowu link na dole. I mamy taki materac też w wersji takiej, nazwijmy to, ekskluzywnej, wtedy kiedy rzeczywiście chcecie być w trybie kempingowym i przy okazji testowaliśmy go na Nordkapie. Też zapraszam do materiału. Ładowarka mobilna, w tym wypadku akurat hubu Greensela, który ja testuję już chyba drugi miesiąc w warunkach jakichś ekstremalnych, żeby sprawdzić po prostu, czy to urządzenie przetrwa, czy nie przetrwa. Jak na tą chwilę to urządzenie sobie świetnie daje radę. Przypominam, że w hubu Greensela tutaj mamy wszystkie komponenty związane z podłączaniem prądu po prostu we wtyku. Tak, mamy tutaj wtyk trójfazowy. Urządzenie zapewnia nam możliwość ładowania do 11 kW. Jak dla każdej ładowarki potrzebujemy też adapterów i w tym wypadku jeszcze wziąłem ze sobą adapter z jednej fazy Schuko na 3 fazy 16 A, który jest tutaj w tym złączu sieciowym Greensela. Myślę, że w tym wypadku, jeżeli ktoś chciałby być ultra uniwersalny, powinien mieć też przejście z 32 A do 16 A wtyk. To jest właśnie taka przejściówka, czyli tutaj mamy wtyk na 32 A na 3 fazy, czyli na 22 kW i tutaj przechodzimy znowu na 11 kW, czyli jesteśmy uniwersalni, jeżeli chodzi o możliwości o wtyki. Można byłoby jeszcze się pokusić o wtyk niebieski, czyli kamperowy, jednofazowy, ale myśmy sobie już to odpuścili. Kolejna rzecz, którą wozimy ze sobą od jakiegoś czasu, a tak naprawdę od zupełnie niedawna, to jest coś, co widzieliście pewnie na moich relacjach, czyli mobilny kompresor z powerbankiem i z awaryjnym rozrusznikiem. Albo inaczej, urządzenie rozruchowe. Jak wiecie, w zimie, kiedy podróżujecie, podczas nocy temperatury spadają często do bardzo niskich, ujemnych, szczególnie w górach, kiedy jedziecie na narty. My akurat byliśmy na nartach i temperatura spada, ciśnienie w kołach spada poniżej potrzebnego poziomu, no i pojawiają się błędy. I wtedy właśnie takie urządzenie sobie świetnie radzi. Myśmy to urządzenie testowali. Jest w stanie naładować przy użyciu około 25% energii zgromadzonej w tym powerbanku. Jest w stanie, nie naładować, tylko napompować koło z 2,5 czy na przykład z 2 bar do 3 bar, czyli do tego poziomu, który jest przez Teslę spodziewany. Dodatkowo urządzenie rozruchowe jest o tyle przydatne, że czasami zdarza się, szczególnie w starszych Teslach, że akumulatory 12V siadają. Mówię tutaj o Teslach, które mają jeszcze akumulatory kwasowe. I to urządzenie pomoże na pewno nam ten samochód odpalić, no bo pozwoli zaopatrzyć samochód w energię do zamknięcia kontaktorów, a oprócz tego ma to normalną funkcję powerbanka, ponadto ładuje się z outletu 12V. Także to jest takie urządzenie, nie wydaje mi się, że to było niezbędne, natomiast my ze względu na kompaktowość po prostu ze sobą je wozimy. A przy okazji można naładować kamery i te wszystkie inne rzeczy, o których wiecie. Kolejna rzecz, która wydaje się niezbędna, my akurat mamy to w takiej wersji hardcore, bym powiedział, czyli kabel przyłączeniowy do słupków z typu drugiego na typ drugi, 22 kW. W sytuacji Tesla Model Y czy Tesla Model 3 tak naprawdę w rzeczywistości wystarczy Wam kabel 11 kW, nie musi być on taki solidny, ale akurat taki mamy, więc takiego używamy. Przy okazji oczywiście zawsze mamy ze sobą też rękawiczki, gdyby coś trzeba było robić. Myślę, że to jest typowe zboczenie mechanika. Aczkolwiek przydały się ze 2-3 razy. Obowiązkowo oczywiście trójkąt i apteczka w jednym. To jest oryginalny zestaw Tesli, który ze sobą wozimy. Większość samochodów Waszych takie coś dostaje od razu z samochodem. Jeszcze do tego kamizelka. Nie przypominam, że w niektórych krajach kamizelka też jest obowiązkowa. Widzicie? To jest nasz mały zestaw, aczkolwiek tak naprawdę chciałem powiedzieć tylko o padach. To są pady akurat takie w wersji ekonomicznej. Mamy takie pady w naszej ofercie. Są to pady chińskie. Do awaryjnego podnoszenia samochodu, czy do takiej zabawy własnej w domu w zupełności wystarczające. Ja tutaj mam oczywiście standardowy zestaw narzędzi
małego elektronika, czyli 10 i Torxy, no i znowu rękawice tutaj mam schowane, także tych rękawic mam więcej niż trzeba. Jeżeli chodzi o pady podnośnikowe, to tylko dodam, że one w takich sytuacjach jak tutaj przydają się w szczególności, kiedy coś stanie się z oponą i musicie interweniować. I tak naprawdę nawet jeden pad, gdybyście mieli jedną sztukę, jest na tyle wystarczający, tak? Czyli jesteście w stanie sobie na przykład podnieść samochód mając taki jeden pad, bez jakiegokolwiek, szczególnie w takich, pamiętajcie, w takich sytuacjach, kiedy jesteście zdenerwowani, może dojść do tego, że coś źle podniesiecie, coś zarysujecie, coś złamiecie. Także dobrze mieć takiego pada, bo nie dosyć, że on jakby powoduje, że ten podnośnik nie ingeruje bezpośrednio w obudowę baterii, to dwa, on jest jeszcze takim buforem i przy okazji pozwala Wam lepiej nacelować to miejsce, w którym podnosicie. Zawsze wożę ze sobą odmrażacz do szyb. Oczywiście współpracujemy z firmą Moje Auto i promujemy firmę Moje Auto, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć ze sobą odmrażacz do szyb. Natomiast to już warto mieć ze sobą zawsze. W sezonie letnim oczywiście letni, w sezonie zimowym zimowy. Często się zdarza z zagranicą, szczególnie za granicą, że dosyć ciężko dostać lub można kupić tylko koncentrat. Na przykład kiedyś w Niemczech miałem taką sytuację, że mi się skończył płyn do spryskiwaczy i pogoda była taka, wiecie, plucha, gdzie cały czas te szyby się brudziły i nie mogłem kupić płynu do spryskiwaczy. Dlatego od tego czasu zawsze ze sobą wożę płyn do spryskiwaczy. W tym wypadku oczywiście znowu Moje Auto. To jest swego rodzaju kryptoreklama, żeby nie było. Kolejna rzecz, którą czasami nam właśnie zapomnieliśmy parę razy ze sobą wziąć, bo myśleliśmy, że nam się nie przyda i akurat wtedy się przydała, czyli mobilny czajnik. To jest w momencie, kiedy podróżujecie dużo po świecie, czy tam po Europie i potrzebujecie zagotować wodę. Uwierzcie mi, w większości apartamentów czy tańszych hoteli po prostu tego czajnika nie ma i wtedy, żeby sobie zrobić kawę czy herbatę, po prostu to jest idealne rozwiązanie. Czyli taki mobilny czajnik. On oczywiście nie jest w stanie korzystać z energii, która jest zgromadzona w Tesli, bo Tesla tego nam nie umożliwia, przynajmniej nieoficjalnie. Natomiast taki czajnik warto ze sobą mieć. On nam się przysłużył i w Norwegii, i podczas wszystkich naszych podróży na południe Europy, a do tego jest bardzo kompaktowy. Przy okazji oczywiście mamy też to w ofercie, gdyby ktoś poszukiwał. Obowiązkowo oczywiście gaśnica. Ja tak naprawdę mam dwie gaśnice, bo jeszcze jedną mam z tyłu. No i jest jeszcze jedna rzecz, której ze sobą nie wzięliśmy, aczkolwiek ja zawsze wożę w schowku, tylko niestety to coś, o czym teraz zaraz powiem, całkowicie wyschło. Chusteczki wilgotne, czyli coś, za co ktoś, kto to wymyślił, powinien dostać Nobla. Bo ci, którzy mają dzieci, doskonale wiedzą, jak te chusteczki wilgotne czasami ratują życie. I my tych wilgotnych chusteczek nie mieliśmy, a uwierzcie mi, że one bardzo często, my mamy taką charakterystykę i myślę, że większość ludzi tak ma, że lubią podróżować w takim w miarę czystym środowisku. Ja wiem, że niektóre rzeczy nie da się osiągnąć, niektóre rzeczy po prostu przerastają nasze możliwości, jeżeli podróżujemy tydzień, dwa. Natomiast dobrze móc chociaż delikatnie ten samochód wokół siebie ogarnąć. Nie wiem, zetrzeć te najgorsze brudy, poodkurzać ten najgorszy piach, kurz, czy te rzeczy, które tam się nazbierały, to po prostu powoduje, że czujemy się troszeczkę lepiej w tym samochodzie. No i my tych wilgotnych chusteczek tym razem nie mieliśmy, dlatego nie jestem w stanie Wam ich pokazać. Natomiast myślę, że warto je ze sobą zawsze mieć, szczególnie jak się jedzie na dłuższe podróże, a już w szczególności z dziećmi. Jak na tą chwilę to wszystko. Mamy też oczywiście lodówkę z tyłu, to zaraz z Patrycją Wam pokażę, czyli mamy tym razem lodówkę akurat tą boczną, której test notabene też jest na naszej stronie. Zazwyczaj jak jedziemy w dłuższą trasę, szczególnie w cieplejsze klimaty, to bierzemy ze sobą tą dużą lodówkę wsadzaną do dna bagażnika tylnego. Teraz testujemy już od dłuższego czasu tą lodówkę boczną, która zresztą też była z nami na Nordkapie, a przy okazji pewnie zabierzemy ją niebawem też na południe Europy. Oprócz tej lodówki, która znajduje się z tyłu, zawsze mamy dywaniki EVA, tym razem ponownie ze względu na to, że firma EVA nie zdążyła nam wysłać dywaników do Y na czas przed wyjazdem, przełożyliśmy dywaniki z Tesli Model 3 do Tesli Model Y, także znowu, zaraz zobaczycie przebitki i z dywaników, które są teraz w Tesli Model Y, i z lodówki, która w Tesli Model Y się znajduje. Przy okazji dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, a przy okazji zapraszam też do naszego sklepu na ev-repair.pl oraz na Allegro. Dywaniki zapożyczone z Trójki. To jest obowiązkowa pozycja. No i obiecana przebitka z mobilnej lodówki, w której przy okazji mamy schowane napoje. Bardzo praktyczna. Jedyny problem, jaki w tej chwili występuje, jaki jest z tymi lodówkami w Teslach, to jest taki, że po prostu 12V outlet z tyłu nam się wyłącza, kiedy samochód jest wyłączony. Natomiast to można też obejść, jeżeli ktoś bardzo chce.